Witajcie! Jesteśmy bardzo wdzięczni za ciepłe przyjęcie opublikowanego przez nas ostatnio teasera Złotych Wrót 2. Wasze komentarze i słowa wsparcia dają nam motywację do dalszej, wytężonej pracy. W związku z tym mamy przyjemność ogłosić, że projekt właśnie wkracza w kolejną fazę i rozpoczynamy pierwszy etap prac nad dubbingiem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ciężko pracowaliśmy, aby stworzyć możliwie najlepszy zespół odpowiadający za realizację dubbingu. W związku z tym podjęliśmy współpracę z grupą Nieznane Historie, którą możecie kojarzyć z realizacji słuchowisk osadzonych w uniwersum Gothic oraz z osobą, która odpowiadała m.in. za realizację dźwięku czy podkładanie głosu w projekcie Kroniki Myrtany. Jak zatem widzicie, nad nagraniami będą czuwać doświadczone i kompetentne osoby, co, mamy nadzieję, zapewni bardzo dobry efekt końcowy. W tym miejscu zwracamy się do Was. Szukamy osób, które chcą wziąć udział w tej niezwykłej przygodzie i podłożyć swój głos. Tym samym ogłaszamy nabór do dubbingu. Jeśli chcesz nam pomóc i dysponujesz odpowiednim sprzętem oraz umiejętnościami, prosimy o przesłanie e-maila na adres goldengate2dubbing@gmail.com. Prosimy, aby w temacie e-maila znalazł się Twój nick lub imię i nazwisko oraz dopisek Złote Wrota 2 dubbing. W mailu zawarte muszą być pliki audio wysłane w załączniku lub link do dysku w chmurze. Brak możliwości otworzenia pliku przez nas jest równoznaczny z odrzuceniem zgłoszenia. Uznajemy, że jakość nagrania odzwierciedla jakość, z jaką w naszym rozumieniu realizowane będą przez Was nagrania. Dlatego prosimy o nagranie próbek na najlepszym sprzęcie, jakim dysponujecie i będziecie dysponować w momencie rozpoczęcia nagrań do projektu. W wyjątkowych sytuacjach okresowego dostępu do lepszego sprzętu prosimy o przedstawienie sytuacji w treści maila. Oceniane przez nas będą tylko i wyłącznie te kwestie castingowe, o których nagranie prosimy, a do których link znajduje się w opisie filmu. Prosimy również o określenie w treści e-maila optymalnego źródła komunikacji, czyli takiego, które zapewnia najszybszą komunikację z Wami. Może to być mail, Discord lub tym podobne. Mail nie musi zawierać żadnej innej treści. Każdy mail po dotarciu na naszą skrzynkę otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość zwrotną, potwierdzającą przesłanie go na właściwy adres. Jeśli jej nie dostaniecie, upewnijcie się, czy wysłaliście wiadomość na właściwy adres e-mail. Pamiętajcie jednak, że wiadomość o otrzymaniu maila nie jest równoznaczna z pozytywnym rozpatrzeniem castingu. Ma ona na celu tylko i wyłącznie potwierdzenie otrzymania Waszego zgłoszenia. Osoby, których castingi zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają od nas wiadomość zwrotną. W zależności od ilości zgłoszeń, czas ich rozpatrywania może się wydłużać, jednak będziemy się starali odpowiedzieć w ciągu 2 tygodni. Rozpoczęcie nagrywania dubbingu przewidywane jest na marzec lub kwiecień. Wtedy będziemy komunikować się z aktorami, przydzielać role oraz ustalać terminy nagrań. To wszystko, jeśli chodzi o kwestię dubbingu. Jednak ze względu na dużą liczbę pytań pod teaserem, przygotowaliśmy dla Was jeszcze krótkie Q&A z odpowiedziami na najważniejsze pytania. Co wyróżnia Waszą modyfikację na tle innych? Z pewnością cechą charakteryzującą Złote Wrota 2 jest podejście do konstrukcji zadań oraz fabuła. Większość zadań będziecie mogli rozwiązać na kilka sposobów. W grze nie zabraknie trudnych wyborów, a ich konsekwencje będą widoczne i odczuwalne. Świat gry i różne frakcje będą reagować na nasze działania. Nieraz, chcąc zyskać aprobatę danego stronnictwa, będziemy musieli zadziałać na niekorzyść drugiego. Przebieg części zadań będzie się istotnie różnić w zależności od podjętych wcześniej wyborów. Przykładowo to, kim będzie finałowy boss, zależeć będzie od naszych wcześniejszych decyzji. Dlatego, aby w pełni doświadczyć wszystkiego, co dla Was przygotowaliśmy, warto będzie przejść modyfikację co najmniej 2-krotnie. W grze nie zabraknie również wielu zaskakujących plot twistów.
Skąd wziął się kult Hasyjczyków? Wielu z Was pewnie zastanawia się, skąd wziął się przedstawiony w teaserze kult bogini Hatiret. Cóż, tego dowiecie się już w samej modyfikacji. Możemy Was jednak zapewnić, że przykładamy ogromną wagę do tego, aby wszelkie kwestie fabularne w naszym modzie były logiczne, spójne i dopracowane. Dlatego pojawienie się nowej bogini będzie bardzo dobrze uzasadnione i wplecione w lore Gotika. Na ten moment możemy Wam zdradzić, że mamy opracowane ponad 500 lat historii tego kultu. Czy w modzie będą ciekawe, nowe postacie? Oczywiście. Jednym z priorytetów jest dla nas stworzenie postaci, które są barwne, rozbudowane i nietuzinkowe. Możemy Was zapewnić, że wielu z nich szybko nie zapomnicie. Na przestrzeni całej modyfikacji będziemy mieć wielokrotnie kontakt z ważnymi dla bohatera osobami. Poszczególne postaci będą się pojawiały w wielu różnych zadaniach, a z czasem będziemy dowiadywać się o nich coraz więcej. Czy w grze będą romanse? Tak. W naszym modzie będzie można romansować z 2 kobietami. Dla każdego romansu przewidziane są oddzielne questy. Wątki te będą poprowadzone na naprawdę wysokim poziomie, porównywalnym do Wiedźmina 3. Będzie to jednak aktywność opcjonalna, więc jeśli ktoś woli, to może pozostać samotnym wilkiem. Czy w modzie pojawią się nowe utwory muzyczne? Tak. Specjalnie na potrzeby modyfikacji stworzony został zupełnie nowy soundtrack zawierający kilkanaście autorskich utworów. Za jego powstanie odpowiedzialny jest nasz kompozytor, Adam Adach-Dzierżyk. Jeden z utworów obecnych w modyfikacji możecie właśnie usłyszeć w tle. Również na potrzeby teasera został stworzony zupełnie nowy, autorski utwór. Czy w modzie będą nowe potwory? Tak. 2 z nich, Popiołaka zaczerpniętego z serii Ryzen i Mroczne Ogry, mogliście już zobaczyć w teaserze. Ponadto, ponieważ akcja gry rozgrywa się na wyspie Samoa, która znajduje się daleko od znanego nam Korinis, to lokalne odpowiedniki potworów znanych z Gotika 1 i 2 będą wyglądać zupełnie inaczej. Niemal każdy potwór dostanie zupełnie nową teksturę, która będzie lepiej odpowiadać klimatowi nowej wyspy. Część z tych potworów mogliście również zobaczyć na teaserze. Czy w modzie będą nowe pancerze i bronie? Oczywiście. W modzie pojawi się wiele nowych pancerzy i broni wykonanych specjalnie na potrzeby modyfikacji. Część z nich możecie zobaczyć już teraz na prezentowanych screenach. Czy potrzebna jest znajomość pierwszej części modyfikacji? Nie. W modzie zagramy nowym bohaterem, Morrisem, a fabuła jest skonstruowana w taki sposób, że nie jest wymagana znajomość pierwszej części. Jednak gorąco zapraszamy wszystkich do jej ogrania, ponieważ w grze znajdują się nawiązania do niej. Ponadto poznamy dalsze losy bezimiennego bohatera. Złote Wrota 1 możecie pobrać z warsztatu Steam lub naszej strony www. Linki znajdziecie w opisie. Czy spotkamy postacie znane z sagi Gothic? Tak, jedną z nich będzie Milten, który był narratorem naszego teasera. Reszta na razie niech pozostanie tajemnicą. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału oraz wszystkie zgłoszenia do dubbingu. Czytał anonimowy lektor.